Etiopia nie robi pierwszego wrażenia, ona zostawia ślad. Dla świata kawy jest początkiem opowieści. Na miejscu staje się czymś znacznie bardziej realnym. Ziemią, ludźmi i pracą. To tutaj kawa nie jest trendem, nie jest kategorią, jest częścią życia. I właśnie dlatego Origin przestaje być nazwą, staje się miejscem z własnym rytmem, z własną pamięcią, z własną przyszłością. W Etiopii kawa wciąż znaczy więcej niż filiżankę. W rytmie dżebeny, ognia i wspólnego stołu staje się obecnością. Nie służy pośpiechowi, służy ludziom. Jednym z najmocniejszych momentów tej podróży była dla mnie szkoła w Yergashev. To spotkanie miało szczególny ciężar. Nie patrzyłem na nie jako obserwator z zewnątrz. Wcześniej wspólnie z 88 Grains współtworzyłem w Guacamole projekt Coffee Co-Changers i uczestniczyłem w jego realnym wdrożeniu. Dlatego dobrze wiedziałem, że odpowiedzialność w kawie nie kończy się na zakupie surowca. Tutaj wybrzmiało to bardzo konkretnie. Jim's Organic Coffee wspiera szkoły Adamy Yergashev, a część tej wartości wraca do społeczności w postaci książek, wyposażenia edukacyjnego i pracowni komputerowej. Dlatego słowa Jima, a potem burmistrza i przedstawicieli szkoły nie były dla mnie tylko gestem. Były potwierdzeniem, że jeśli relacja z Originem ma być prawdziwa, musi wrócić do ludzi, do edukacji, do wiedzy i do przyszłości. Like-minded people that want to help children and bring education to more children as well. So it's really, it's our honor to be part of this. We thank you, and we bless you and coffee farmers everywhere for the great work that you do to bring such a wonderful product to us and to communities around the world. This is the unique of our product. This one is the organic coffee. The place is organic coffee is growing in the world. So this is the precious our gift. This coffee is growing here. As you know, this area is the greenery. Agroforestry is also here. The area is covered by the agroforestry. This agroforestry is also registered in the UNESCO. So the coffee is growing here. Our people, our society is just producing this coffee. So it's the unique, the quality. Just first I wanted to advise, roast in your country. Perfect. Just you have to roast it there in your country, and then on your hand, and then you have to taste the coffee. So just I know you know very well about the coffee. So this society is too happy about you. They are here from the early morning here. They're here before a days that you are coming to here, and they are voting here. They haven't ate their lunch, by the way. They haven't ate their lunch because of you. They are too interested because they want to meet with you. They want to hear something from you about the future because they need something about this instruction, additional investment, additional infrastructure about the students. They are interested from the government. Yes. Po tej wizycie jeszcze mocniej poczułem, że prawdziwa wartość kawy nie kończy się w smaku. W Etiopii kawa jest częścią większego porządku, jest pracą rodzin, jest wysiłkiem społeczności, jest też szansą, by część wartości realnie wracała tam, gdzie wszystko się zaczyna. I może właśnie dlatego ten kraj tak mocno porusza, bo za każdą dobrą filiżanką stoi nie tylko smak, ale czyjeś życie i czyjaś przyszłość.
I got a lot of lessons from Trabuca. Even we don't know at that time, we don't put on the bed, the natural. They took me to Colombia to see how they work, how they live. So with that we are became professional. Keep learning, keep improving. Keep working, yeah, improve from time to time. So they are happy, I'm also happy. We're very happy. Yeah. So it is your results. The feedback is bringing people here to see the things, talking together, sharing ideas. There are a lot of people, when they come, I ask them, can you give us an advice? We are open always. Also you guys, you are traveling throughout the world. If there is any method, any mechanism that will improve the coffee, we work together. Our hand is open, not closed door. Yeah. Na farmach wszystko staje się proste i bezlitosne. Jakość nie rodzi się z przypadku, jest sumą małych decyzji, zbioru, selekcji, suszenia i cierpliwości. Natural tylko z daleka wygląda romantycznie. W rzeczywistości wymaga dyscypliny i pokory. Jeden błąd potrafi przekreślić miesiące pracy, a kiedy wszystko jest zrobione dobrze, w kawie zostaje charakter terroir. Im dalej jedzie się przez Etiopię, tym wyraźniej widać, że kawa nie rośnie obok życia. Rośnie w jego samym środku, w cieniu drzew, w rytmie krajobrazu. Tutaj natura nie jest tłem, jest partnerem. Obróbka łoszt mówi innym językiem. Jest w niej więcej kontroli, więcej precyzji, więcej decyzji, które trzeba podjąć właściwie i na czas. Depulping, fermentacja, mycie to nie tylko technologia jakości, to także odpowiedzialność. Bo tam, gdzie zaczyna się praca z wodą, zaczynają się też pytania o wpływ na środowisko i ludzi żyjących wokół tego procesu. Bring it from the farm. Yeah. 2 days we will put it like that. We put the socket is water. Wash one is socket there. This one we socket that's open. Then after that we start drying. Drying only 6 hours a day. It will take 23 to 27 days. How many days is this? Ready, this maybe. Let me test it. Just one week. One, two, second week. Second week. Another is wash one. Good cupping. Good success for your drinking coffee and roasting. And welcome to Mordo Coffee at any time. Thank you. Thank you so much. Addis Abeba domyka tę drogę w najuczciwszy możliwy sposób. Przy stole cuppingowym spotyka się wszystko: krajobraz, decyzje, praca i intencja. To tutaj historia musi obronić się w filiżance. Tell to Clinton. No, not to Clinton. Sorry, I like to Clinton. That's why. Kiedy zbieram tę podróż w jedną myśl, wraca do mnie droga od dżebeny do stołu cuppingowego, od gestu gościnności do języka jakości. Kawa jest tutaj relacją między ludźmi, między wiedzą i praktyką, między miejscem pochodzenia a światem, który później tę kawę ocenia, kupuje i podaje dalej.
love this guy. I love this guy. Thank you, guys. We are leaving Havana, leaving Ethiopia, and going to Kenya. Z Etiopii wywożą nie tylko próbki i notatki, wywożą też odpowiedzialność za słowa, za decyzje, za relacje z ludźmi, od których wszystko się zaczyna. Bo jeśli origin ma znaczyć cokolwiek, musi znaczyć więcej niż nazwę. Musi znaczyć szacunek, uczciwość i partnerstwo, które trwa dłużej niż jeden sezon.